Cześć, z tej strony Anton, witam was w drugim odcinku skryptownika do FS25. Jeśli gracie głównie w pojedynkę i po prostu brakuje wam rąk do pracy na waszej wirtualnej farmie, to dzisiaj mocno ułatwimy wam życie. Mamy do omówienia 8 konkretnych modyfikacji, które zmienią sposób, w jaki prowadzicie swoje gospodarstwo. Danie główne to absolutny klasyk. Modyfikacja Follow Me, dzięki której wreszcie stworzycie porządny konwój maszyn bez ciągłego przesiadania się z traktora do traktora. Ale to nie wszystko. Dorzucam do tego jeszcze 7 innych świetnych skryptów. Pokażę wam, jak wyciągnąć sprzęt z głębokiego błota na łańcuchu, jak ułatwić sobie liczenie ścieżek technologicznych i ogólnie jak mądrze zautomatyzować to, co do tej pory zabierało wam najwięcej czasu. Zaczynamy od prawdziwej bomby. Follow Me to ratunek dla każdego, kto gra w pojedynkę, a pracownicy na mapie, na której grasz, kompletnie sobie nie radzą. Koniec z ciągłym bieganiem między polami i żmudnym przestawianiem maszyn po kolei. Teraz tworzycie własny, funkcjonalny konwój. Jak to działa? Skrypt głęboko integruje się z silnikiem gry. Kiedy jedziecie jako lider, gra zapisuje w tle do 150 ostatnich punktów waszej trasy. Pracownik z tyłu nie jedzie na oślep w waszym kierunku, tylko precyzyjnie odtwarza tą ścieżkę, którą przed chwilą przyjechaliście. W punkt kopiuje zakręty, hamowania i przyspieszanie. Co ważne, system zapobiega kolizjom, więc pomocnik nigdy nie wjedzie wam w zderzak. Przejdźmy do sterowania, ponieważ najważniejszą rzecz to w ogóle same podpięcie się pod konwój i tutaj trzeba troszeczkę wprawy. Tak więc podjeżdżacie z tyłu do maszyny, za którą chcecie jechać i wciskacie prawy Ctrl F. W tym momencie macie 3 sekundy na decyzję. Jeśli nic nie zrobicie, skrypt automatycznie zamarkuje i podepnie was pod najbliższy pojazd. Ale uwaga, jeśli w ciągu tych 3 sekund wciśniecie prawy Ctrl F ponownie, system przeskoczy na kolejną maszynę w pobliżu. To świetne rozwiązanie, jeśli na polu jest tłoczno. Kiedy celownik wskaże właściwy traktor, po prostu czekacie 3 sekundy i gotowe. Podążanie aktywowane. Pozostałe, bardziej zaawansowane skróty widzicie teraz rozpisane na ekranie. Pamiętajcie tylko o 2 kluczowych funkcjach. Będąc w pojeździe prowadzącym, możecie zdalnie ustawić dystans i przesunięcie maszyn jadących za wami. A jeśli ciągniecie prasę lub przyczepę samozbierającą, to jednym skrótem decydujecie, czy po zapełnieniu ma się zatrzymać, jechać dalej, czy automatycznie rozładować. Resztę kombinacji macie na rozpisce. Follow Me działa wyłącznie w trybie single player. Nawet nie próbujcie odpalać tego w multiplayerze. Oczywiście brak synchronizacji sieciowej przy tak dynamicznych mikrokorektach po prostu by tego nie uciągnął. Przed chwilą nasz konwój poruszał się, można powiedzieć, bezprzewodowo. A co w sytuacji, kiedy musimy kogoś fizycznie pociągnąć albo wyciągnąć maszynę z jakiejś trudniejszej sytuacji? Tutaj do akcji wkracza modyfikacja Towing Chain with Hook. Jeśli pamiętacie problemy ze sztywną fizyką przy tej modyfikacji z poprzednich odsłon gry, to tutaj widać wyraźną poprawę. Skrypt radzi sobie z tym o wiele lepiej. Łańcuchy naprężają się w bardziej naturalny sposób, co znacznie ogranicza dzikie szarpanie sprzętem czy sypanie błędami w logach. Całą zabawę zaczynamy oczywiście od wizyty w sklepie. Znajdziecie tutaj łańcuchy w 3 wariantach długości, od 1,5 metra poprzez 2,5 metra do 3,5 metra. Jak widzicie, ceny tych łańcuchów nie są jakoś wybitnie wysokie. Gdy już wyjdziecie ze sklepu, sama obsługa jest banalnie prosta. Łapiecie łańcuch w ręce, podchodzicie do maszyny i podpinacie pod holownik za pomocą klawisza X. Druga część łańcucha jest oczywiście dla drugiego pojazdu, który oczywiście, jeżeli wykryje łańcuch, można podłączyć za pomocą Q. Co w przypadku, gdy maszyna, którą próbujecie ratować, w ogóle nie ma zaczepu? W przypadku tej modyfikacji okazuje się, że nie jest to żadnym problemem. Podchodzicie do takiej maszyny, wciskacie Z i doczepiacie fizyczny hak. Kombinację klawiszy do precyzyjnego ustawiania tego haka w 3 osiach macie właśnie wyświetloną na ekranie, więc rzućcie na to okiem. Najlepsze jednak dzieje się w kabinie. Kiedy już wszystko podepniecie i wsiądziecie do holownika, wystarczy wcisnąć klawisz B. W ten sposób zdalnie przejmujecie kontrolę nad przepustnicą tego ciągnika albo tego pojazdu, którego będziecie holować.
On sam dodaje gazu i pomaga wam wyciągnąć się z opresji. Na koniec dodam, że całość w zasadzie bezproblemowo synchronizuje się w multiplayerze i zapisuje wasze ustawienia w osobnym pliku XML, więc po prostu działa jak należy na każdym serwerze. Trzeci mod, czyli Allow Rise on Fields autorstwa Yosa, to czysta optymalizacja logistycznej strony gry. Standardowo ryż w Farming Simulator 25 wymaga budowy specjalistycznych, kosztownych i zalewanych poletek oraz całej dedykowanej infrastruktury wodnej, co potrafi mocno skomplikować planowanie gospodarstwa. Ten skrypt całkowicie rozwiązuje ten problem i znacznie ułatwia całą rozgrywkę. Podczas ładowania mapy mod modyfikuje ustawienia gry i znosi wymóg zalanego terenu dla obu odmian ryżu. Co więcej, automatycznie dodaje go do listy uprawy obsługiwanych przez standardowe siewniki. Efekt? Od teraz możecie siać ryż zwykłą maszyną na dowolnym polu na mapie. Dokładnie tak samo jak pszenicę czy jęczmień. To idealne rozwiązanie, jeśli chcecie wejść w ryż bez wydawania fortuny na budowę poletek i bez spadków wydajności gry. Czwarta pozycja na naszej liście to Direct Drill Add-on, stworzony również przez Yosa. Zapewne nieraz znaleźliście w sklepie świetny siewnik o idealnej szerokości czy ładnym wyglądzie, ale musieliście z niego zrezygnować, bo nie miał funkcji siewu bezpośredniego. Standardowa gra zmusza was wtedy do wcześniejszego kultywatorowania lub orki, co oczywiście zabiera masę czasu i paliwa. Ten mod całkowicie znosi to ograniczenie, sprawiając, że w zasadzie każdy siewnik w grze staje się siewnikiem do siewu bezpośredniego. To podwójne ułatwienie rozgrywki. Po pierwsze, omijacie żmudną pracę na polu w podstawowej mechanice. Po drugie, jeśli gracie z włączonym Precision Farming, siew bezpośredni jest tam preferowaną metodą pracy. Dzięki temu tą jedną opcją błyskawicznie podnosicie swoją ocenę środowiskową na wyższy poziom, używając dowolnej maszyny. Nie musicie niczego edytować w plikach, wchodzicie do kabiny, wciskacie lewy Ctrl D i przełączacie tryb w locie, a aktualny status widzicie w okienku pod F1. Prościej i szybciej już się nie da. Piąty mod na naszej liście to In-Game Time Operating Hours od Ifkonatora. Jest to propozycja dla graczy korzystających z przyspieszonego czasu gry. Domyślnie w Farming Simulator licznik motogodzin i zużycie paliwa działają w oparciu o czas rzeczywisty. Jeśli fizycznie jeździsz ciągnikiem przez 10 minut, na liczniku przybędzie dokładnie 10 minut pracy, niezależnie od tego, jak szybko mija doba w grze. Jest to w pełni logiczne podejście ze strony twórców tej gry. Jeśli jednak chcecie, aby zużycie sprzętu oraz koszty paliwa proporcjonalnie odpowiadały na tempo upływających dni i pół roku, ten skrypt pozwala to ze sobą zsynchronizować. Przykładowo, przy 5-krotnym przyspieszeniu czasu wskaźnik motogodzin oraz spalanie będą przyrastać 5 razy szybciej. To po prostu kwestia dostosowania ekonomii pod własny preferowany model rozgrywki. Na koniec warto dodać, że skrypt bezproblemowo współpracuje z Precision Farming, dbając o płynną aktualizację map nawożenia na minimapce. Kolejna modyfikacja to Lime Contracts. Są to zlecenia na wapnowanie pól. Zlecenia nie pojawiają się losowo, ale w najbardziej logicznych momentach agrotechnicznych, np. zaraz po żniwach. To doskonałe źródło dodatkowej gotówki, bo stawka bazowa wynosi aż 3000 za hektar. Co bardzo ważne, skrypt posiada uczciwy system zwrotów. Jeśli do misji wypożyczacie sprzęt i w rozsiewaczu zostanie wam niewykorzystane wapno, po zakończeniu kontraktu gra automatycznie zwróci wam za nie pieniądze. Przechodzimy do kolejnej modyfikacji, a jest to Tramline Shop Filter. Jej kluczowe zastosowanie ujawnia się przy grze z włączonym Precision Farming. Rolnictwo precyzyjne stawia na dokładność, tworzenie ścieżek technologicznych i precyzyjne dawkowanie nawozów czy oprysków. Wymaga, aby szerokość robocza opryskiwacza lub rozsiewacza idealnie pokrywała się z szerokością siewnika. W przeciwnym razie cały system optymalizacji nawożenia i oprysków zaczyna się rozjeżdżać, a sprzęt niszczy uprawy lub omija pasy pola. Ten skrypt rozwiązuje problem doboru maszyn bezpośrednio w sklepie. Otwieracie dowolną kategorię, wciskacie klawisz T i wpisujecie szerokość roboczą swojego siewnika. Mod automatycznie analizuje ofertę i ukrywa te maszyny, które nie pasują do waszego układu ścieżek w Precision Farming. Tak więc
Bez ręcznego przeliczania w pamięci dostajecie gotową listę sprzętu, który będzie idealnie współpracował z waszym siewnikiem. Dzisiejsze zestawienie zamykamy modyfikacją Major Service. W podstawowej wersji gry starsze maszyny z przebiegiem powiedzmy 25-50 motogodzin zużywają się kilkukrotnie szybciej, co generuje ogromne koszty bieżących napraw. Ten skrypt wprowadza do warsztatu opcję generalnego przeglądu. Wykonanie takiego serwisu w warsztacie resetuje kary wynikające z wieku oraz przebiegu, przywracając tempo zużycia maszyny do poziomu fabrycznego nowego sprzętu. Koszt usługi wynosi równe 5% oryginalnej ceny zakupu danego pojazdu. Ważna uwaga, skrypt nie zadziała, jeśli macie włączony mod Realistic Damage System. Oba rozwiązania zmieniają ten sam mechanizm zużycia sprzętu, więc musicie wybrać jedno z nich. To wszystkie modyfikacje, które przygotowałem dla was w tym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, które z tych narzędzi najbardziej przyda się wam na waszym gospodarstwie. Kompletną infografikę ze wszystkimi skrótami klawiszowymi oraz parametrami z dzisiejszego filmu znajdziecie na naszym Discordzie dla wspierających kanał. Na dziś dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!